Dzień dobry Państwu. Witam na konferencji, w której udział biorą pan premier Donald Tusk, minister infrastruktury Dariusz Klimczak, sekretarz stanu pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego Maciej Lasek oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury pan Piotr Malepszak. Bardzo proszę. Panie premierze, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Jesteśmy dzisiaj w gronie liczniejszym niż tradycyjnie, bo sprawa jest ważna i na rozstrzygnięcia czekała polska opinia publiczna już od samego początku działania naszego rządu i dotyczyły idei poprzedników, a właściwie idei, która narodziła się w roku 2009-2010, budowy nowego lotniska i centrum komunikacyjnego, generalnie rozwoju sieci komunikacyjnej w Polsce, zgodnie z wyzwaniami XXI wieku. Pytaliście mnie Państwo często o to, dlaczego tak długo czekacie na moją definitywną i naszą definitywną odpowiedź co do przyszłości projektu, jaki zastaliśmy, kiedy przejmowaliśmy władzę od rządu pana premiera Morawieckiego. Chcę powiedzieć i zamknąć już ten rozdział, że moi współpracownicy, liderzy tej pracy dzisiaj towarzyszą mi w czasie tej konferencji prasowej, od samego początku dostali zadanie bardzo trudne do wykonania. Poprosiłem, żeby dokładnie ci ludzie, bardzo kompetentni, możliwie szybko, skutecznie i obiektywnie przedstawili stan rzeczy, jaki odziedziczyliśmy po poprzednikach, biorąc pod uwagę też napięcia polityczne, oczekiwania polityczne, też zamówienie polityczne, które towarzyszyło temu projektowi. Prosiłem, żeby przede wszystkim odsunęli te pokusy upolityczniania tej kwestii. Każdy w Polsce, czy prawie każdy w Polsce miał już wyrobiony pogląd. Raz na jakiś czas pojawiają się takie fenomeny, wobec których każdemu się wydaje, że ma jakieś wyrobione zdanie, jakieś kompetencje, które każą mu wyrazić pogląd. I kwestia CPK była takim problemem. Była też przedmiotem takiej poważnej konfrontacji politycznej, byliście tego Państwo świadkami. Zadaniem tego zespołu na moją wyraźną prośbę było oddzielenie polityki, propagandy, emocji, tego co pojawiało się w internecie, także zorganizowanego trollingu, nie tylko przez tu zainteresowanych w Polsce, ale także za granicą. I to kosztowało trochę czasu, żeby przygotować tak pracę, żeby uwolnić je po pierwsze od ciężaru ideologii i polityki. Chciałem, zanim podjęliśmy decyzję, mieć jasny obraz, co jest w Polsce potrzebne. Jakie marzenia, wszyscy mamy marzenia o Polsce nowoczesnej i silnej, jakie marzenia naprawdę odpowiadają polskim potrzebom, a nie czyje zamówienie polityczne mają spełnić. Druga rzecz, i to kosztowało nas najwięcej czasu, to oczyszczenie z błota, z takiego brudu niekompetencji, zachłanności, interesowności tego projektu. Ten projekt, jak Państwo wiecie, ciągle jest na deskach projektantów, w dokumentacji. Fizycznie niewiele się zdarzyło. Ale sporo osób na tym dużo zarobiło. Do tej pory CPK kosztowało 2 miliardy 700 milionów złotych. A symbolem tej przedziwnej niemocy i cwaniactwa równocześnie stał się na przykład tunel pod Łodzią. Jak Państwo wiecie, w tym projekcie potrzebujemy 2 tuneli pod Łodzią dla kolei dużej prędkości i tak zwanego zwykłego tunelu. Ten zwykły tunel miał być zakończony w grudniu 2021 roku. W grudniu 2023 roku, kiedy panowie przyjęli obowiązki poprzedników i zajęli się tym projektem, stwierdzili oni, że
w grudniu 2023 roku, a więc 2 lata później, po tym jak ten tunel miał być otwarty, prace nad tym tunelem kompletnie zamarły. Mówię o tej jednej z wielu spraw, żebyśmy wreszcie uczciwie spojrzeli na to, co się działo wokół CPK. Ktoś słusznie zauważył, że ten skrót należałoby odczytać jako może trochę złośliwie i trochę trywialnie, jako centralne przewalanie kasy. I wiecie, trochę tak było niestety. Kiedy patrzymy na skalę wydatków, także na propagandę i promocję i efekty, jakie uzyskano. Ten tunel pod Łodzią jest tylko jednym z przykładów, jest symbolem tej mieszanki cwaniactwa, niekompetencji. A to było coś, co się rozpanoszyło w tym projekcie i było widoczne gołym okiem. Więc trzeba było to wszystko oczyścić z tego narastającego przez lata brudu. Tak, aby wydobyć istotę projektów unowocześniających system komunikacji w Polsce. I dzisiaj chcemy Państwa poinformować, że ten projekt będzie takim swoistym trójskokiem w nowoczesność, w nowoczesną i odpowiadającą wyzwaniom XXI wieku nie tylko komunikacją, ale generalnie taką strukturą państwa polskiego. Po pierwsze, i to jest zasadnicza różnica między projektem promowanym przez naszych poprzedników, a tym, co my już robimy od kilku miesięcy i co nabiera w tej chwili przyspieszenia, to jest włączenie całej Polski w ten projekt. Ten projekt musi uwzględniać ten wielki skarb, jakim jest Polska regionalna, lokalna i model decentralizacji tej regionalnej i lokalnej decentralizacji. W naszym projekcie koleje nie będą budowane od nowa po to, żeby się łączyć w Baranowie. To było najbardziej kontrowersyjne. Nie tylko ze względu na krzywdę ludzi, która też przytrafiła się przy tej okazji rządzącym. Tu chcę powiedzieć, że zmiany, jakie proponujemy, doprowadzą także do zdecydowanie mniejszej ilości potrzebnych wywłaszczeń i przede wszystkim bardzo wyraźnie chcę podkreślić, że przygotowujemy wspólnie z ministrami, ale także wojewodami taki model, który naprawi krzywdy i który nie będzie skrzydłą dla nikogo, kto będzie wywłaszczony. Ale radykalnie zmniejszy się potrzeba wywłaszczeń w związku ze zmianą modelu przede wszystkim kolejowego. Ta zmiana polega na tym, że nie będziemy budowali, zresztą iluzji tak naprawdę, bo jeśli Państwo się przyjrzycie, za chwilę będziecie przesłuchiwali ministrów, pan wiceminister Malepsza, który, każdy, kto interesuje się koleją, wie, jak jest kompetentny, on może wam opowiedzieć, jak wielka różnica była między tymi opowieściami o tak zwanych szprychach, a realiami, to znaczy o niemożności doprowadzenia nawet do projektu skrócenia czasu przejazdu między Warszawą a Poznaniem, jaki zakładaliśmy 10 lat temu. I oni do grudnia 2023 roku nie byli w stanie tego zrobić. W tej chwili my to naprawiamy, bo tak naprawdę w centrum naszej uwagi jest interes ludzi. Ludzie chcą szybciej jechać, wygodniej jechać, bardziej komfortowo i mniej ich interesują jakieś spektakularne konferencje prasowe na temat tych iluzji czy wizji polityków. Polska stanie się jednym wielkim megalopolis i to wkrótce. Zobaczymy to jeszcze tu, jak wszyscy siedzimy za kilka lat, co oznacza, że w ten projekt nowoczesnej komunikacji włączone będą wszystkie duże miasta w Polsce. I że sieć kolejowa, którą proponujemy i którą już rozpoczęliśmy, jesteśmy już w fazie projektów i przygotowań finansowania, to będą koleje, które łączą polskie miasta między sobą, ze stolicą, ale także pomiędzy największymi miastami w Polsce. Także powstanie relatywnie gęsta sieć, która będzie łączyła realne skupiska ludzi, która będzie obsługiwała realne potoki pasażerów, a nie jakieś ideologiczne wymysły. Początkiem tego projektu będzie tak zwany projekt Y. Państwo interesujące się tym problemem wiecie, mówimy tutaj o projekcie kolei dużych prędkości,
która połączy Warszawę, Łódź i w okolicach Sieradza będzie to rozwidlenie na Poznań i na Wrocław. To będzie projekt, który możemy nazwać projektem 100 minut. Zacznie się od Y, ale będzie dotyczył także innych polskich dużych miast. 100 minut, bo mniej więcej w 100 minut będziemy mogli dojechać z Warszawy do Katowic, do Krakowa, do Wrocławia, do Poznania, do Gdańska i oczywiście dużo mniej niż 100 minut będzie nas kosztowała podróż między Warszawą a Łodzią. To jest kluczowe z punktu widzenia całej tej filozofii, jaką nasi poprzednicy zaprzepaścili. To znaczy, że liczy się Polska w każdym miejscu, gdzie żyjemy, a nie tylko jakiś taki pomysł na jedno wielkie centrum, szczególnie, że to centrum miało być w Baranowie. Tam miały spotykać się te polskie koleje. Jak już wspomniałem, koleje dużych prędkości, te, które połączą Warszawę z Poznaniem i z Wrocławiem, to będą koleje, które będą osiągały prędkość od 300 do 320 km na godzinę. I tak jak powiedziałem, powinno to zapewnić tę komunikację między stolicą a wszystkimi dużymi ośrodkami miejskimi w 100 minut lub mniej. Ten drugi element tego trójskoku w nowoczesną komunikację to jest ta idea blisko lotnisko. Nie sądzę, aby ktoś z Krakowa, Katowic, Wrocławia, Szczecina marzył o tym, żeby dojeżdżać pierw do Baranowa, żeby później móc gdzieś polecieć. Naszym wielkim skarbem, narodowym skarbem jest sieć nowoczesnych lotnisk regionalnych. I tak jak już zaczęliśmy naprawiać sytuację portu lotniczego w Szczecinie, tak będziemy wspierać dalej rozwój lotnisk regionalnych, tam gdzie potrzebne będzie wsparcie ze strony państwa, chociaż bardzo często jest tak, że te najlepsze lotniska regionalne świetnie sobie radzą, byleby im nie przeszkadzać. Będziemy w związku z tym nadal dbali o racjonalną sieć lotnisk regionalnych. I do tego oczywiście dochodzi szybka rozbudowa i modernizacja Modlina i to będzie lotnisko dla transportu tego low-costowego, dla tanich linii lotniczych, popularnych też przecież w Polsce. Temu będzie towarzyszyło dokończenie inwestycji drogowej i włączenie tego fragmentu S7 tak, aby połączenie między Modlinem a Warszawą i centrum Warszawy było jak najbardziej dogodne dla ruchu samochodowego, ale także będziemy łączyć dworzec centralny z Modlinem, z lotniskiem w Modlinie linią kolejową. Powstanie lotnisko w Baranowie. W przeciwieństwie, i to mówię bardzo z takim pełnym przekonaniem. Trochę pamiętacie Państwo, jak było z autostradami. Dyskusja trwała 20 lat. Jak dobrze byłoby, żeby w Polsce powstała jakaś autostrada. Tylko musiał ktoś przyjść i w końcu te autostrady zbudować. I dokładnie to samo mamy dzisiaj z centralnym lotniskiem w Baranowie i z całym projektem tej nowoczesnej sieci komunikacyjnej. Wiecie, na końcu ktoś to musi naprawdę zrobić. I to musi być oparte na realnych założeniach. Nie wiem, czy pamiętacie, ale pierwsze założenia, to było w przestrzeni publicznej artykułowane wielokrotnie, to były założenia kompletnie wysane z palca. Był nawet czołowy ówczesny menedżer lotnictwa, który twierdził, że będziemy 200 milionów pasażerów obsługiwali w Baranowie w ciągu roku i pod to wymyślano koncepcję. Już nasi poprzednicy w ramach jakiegoś trzeźwienia doszli do wniosku i taki projekt w tym fragmencie odziedziczyliśmy, że w Baranowie ta realna kwota pasażerów to jest 34 miliony pasażerów i takie nowoczesne lotnisko na tę skalę zbudujemy. I będzie to najnowocześniejsze lotnisko w Europie. I będzie oczywiście połączone nie tylko koleją dużych prędkości, tą koleją, która będzie łączyła między innymi Łódź i Warszawę,
ale też podjęliśmy decyzję o rozbudowie autostrady, nie tylko między Warszawą a lotniskiem centralnym, ale na dłuższym odcinku między Warszawą a Łodzią i powstanie trzeci i czwarty pas autostrady. Te decyzje także już podjęliśmy. W momencie, kiedy Baranów powinien już wypuszczać pierwsze samoloty, czyli to jest, tak jak zakładamy, rok 1932, będzie się rozstrzygała także przyszłość Okęcia, lotniska imienia Chopina. I oczywiście przy założeniu, że w Baranowie będziemy mieli 34 miliony pasażerów, funkcja lotniska warszawskiego, tego na Okęciu, na pewno ulegnie zmianie. W naszym planie, i to jest bardzo ambitny zamiar, ale realistyczny, pracujemy nad tym od wielu tygodni, jest, aby zapewnić Okęciu funkcję takiej komunikacji przyszłości. Okęcie będzie nowoczesnym lotniskiem, które będzie działało na zasadach, które w tej chwili powstają tak naprawdę. Wiecie, że czeka transport lotniczy, szczególnie ten cywilno-osobowy, prawdziwa rewolucja. Są już pierwsze miejsca na świecie, gdzie bezzałogowe drony między innymi obsługują różne trasy i nie ulega wątpliwości, że w tej perspektywie kilku lat ta rewolucja się dokona, także w Europie. I lotnisko na Okęciu jest wymarzonym miejscem do tego, żeby pełnić rolę takiego centrum tej najnowocześniejszej komunikacji lotniczej rzeczywiście XXI wieku. W związku z tym, po pierwsze, lotnisko na Okęciu zostanie pilnie zmodernizowane. Przerwano prace, jak Państwo pamiętacie, modernizacyjne na Okęciu kilka lat temu. My musimy jak najszybciej, w związku z tym, że lotnisko centralne w Baranowie będzie gotowe w 1932 roku, więc my musimy jak najszybciej doprowadzić do modernizacji i usprawnienia lotniska na Okęciu i temu poświęcimy te najbliższe tygodnie i miesiące. No, tak jak powiedziałem, dotyczy to także Modlina i rozbudowy i modernizacji Modlina. Jest ten trzeci element tego trójskoku, to są polskie linie lotnicze. I tutaj chyba nikt się nie będzie spierał, to nie jest kwestia ideologii. Bardzo mi zależy na tym, żeby doświadczeni menedżerowie pomogli w tym projekcie, ambitnym projekcie, żeby LOT stał się jedną z największych linii lotniczych. Oczywiście tych największych gigantów LOT nie dogoni, wiadomo. Ale możemy myśleć dzisiaj realistycznie o tym, że LOT stanie się firmą nie tak dużą jak Lufthansa, ale mniej więcej na tego rzędu. To oznacza konieczność uzupełnienia floty do ponad 130 samolotów. Panie ministrze, do kiedy tak w ambitnym planie? W tym ambitnym planie do 2032 roku 135 samolotów, z czego około 31 samolotów szerokokadłubowych. Także te zadania, one spinają się w logiczną całość pod warunkiem, że wypełnimy te trzy elementy tego trójskoku. A więc cała Polska to megalopolis, bo to tak naprawdę być może to brzmi trochę egzotycznie dzisiaj, ale tak naprawdę możliwość połączenia Warszawy i połączeń pomiędzy największymi miastami spowoduje, że będziemy mieli de facto megalopolis, czyli największe ośrodki miejskie w Polsce będą połączone szybkimi liniami kolejowymi, już nie mówiąc o niezłej, naprawdę niezłej już w skali europejskiej, światowej sieci dróg. I to pozwoli nam zaangażować w ten projekt unowocześniania Polski wszystkie ośrodki, nie tylko Warszawę. I z tego jestem bardzo dumny, bo to już raz udowodniliśmy, że możliwe jest myślenie bardzo ambitne w skali państwa i równocześnie budujące taką siłę poszczególnych regionów i wspólnot lokalnych. I dlatego ten projekt będzie także służył wzmacnianiu Polski także poza stolicą.
Mamy taką propozycję z panią minister. Ja na tym zakończę te słowa wstępu. Panowie ministrowie będą do waszej dyspozycji, jeśli chodzi o, no na pewno interesuje was więcej szczegółów. My poprosimy teraz, jeśli macie państwo pytania niezwiązane z CPK, bo nie chcę wchodzić w kolizję tutaj z moimi ministrami. Jeśli macie państwa pytania do mnie związane z innym tematem, proszę się nie krępować teraz, a później zostawię panów ministrów do waszej dyspozycji, abyście mogli kontynuować dyskusję o CPK. Bardzo dziękuję. Pani redaktor Barbara Sobska, bardzo proszę. Dzień dobry panie premierze, Barbara Sobska, TVN24. Mam dwa pytania. Jedno pytanie, sondaże i przepływ wyborców trzeciej drogi do Koalicji Obywatelskiej. Jak pan ocenia ten trend, czy to już trend, i co spowodowało to, że wyborcy przepływają do Koalicji Obywatelskiej? I druga rzecz, minęły 2 terminy, 31 marca miał być gotowy raport dotyczący Funduszu Kościelnego. Mija pół roku, odkąd mieliśmy usłyszeć, jaki jest pomysł rządu na finansowanie Kościoła. Co w tej sprawie zrobił zespół? W tej drugiej sprawie umówmy się w ten sposób. Ja nie chcę bez obecności pana wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, który zresztą na własną prośbę wziął na siebie ciężar rozmów i zmiany relacji finansowych pomiędzy państwem a kościołami, bo nie chodzi tylko o Kościół katolicki. Więc pozwólcie państwo, że umówię się z wami, ale w obecności także wicepremiera Kosiniaka-Kamysza i będzie nam wtedy łatwiej też mówić o szczegółach. Nie. Wy wiecie równie dobrze jak i ja, że w sprawach kulturowych, religii, tak zwanych sprawach obyczajowych, przepraszam za ten skrót myślowy, w koalicji rządzącej niektórzy mają inne poglądy niż ja. Nie ukrywali tego, nie mówię tego ani złośliwie, ani z pretensją, ale tak, rzeczywiście no, za chwilę będzie dyskusja, ponowna faza dyskusji o związkach partnerskich. Mieliśmy już dyskusję o aborcji, czy szerzej o prawach kobiet. I tak, no widać wyraźnie, że no, Polskie Stronnictwo Ludowe ma trochę inny pogląd, tak powiem to delikatnie, niż Koalicja Obywatelska czy Lewica. Ja muszę się z tym jakoś borykać każdego dnia i postaram się z tym uporać, bo ludzie nie mogą cierpieć. No, mam nadzieję, że w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin wyprowadzę z tego korkociągu negocjacji kwestie związków partnerskich i no, będę jednak proponował, aby rząd przedstawił projekt tego dotyczący. I w tym samym duchu będę rozmawiał z moimi partnerami, jeśli chodzi o kwestię finansowania kościołów. Tak naprawdę nastąpiła radykalna zmiana praktyki. Sam Fundusz Kościelny, jak państwo wiecie, to jest głównie zabezpieczenie emerytalne księży i zakonnic. No to jest ten główny ciężar Funduszu Kościelnego. To, co mnie przede wszystkim tak bardzo irytowało, to przepływy pieniędzy publicznych z bardzo różnych stron do Kościoła w sposób niekontrolowany, często nieuzasadniony. To jest także kwestia rozbudowanej ilości godzin religii, rozbudowanej w porównaniu do projektu, jaki przygotowała pani minister Nowacka. To są także bardzo duże koszta i sposób oczywiście też finansowania Kościoła. Ta praktyka się zmienia na naszych oczach. Natomiast w kwestii ustawowej ja muszę mieć większość w Sejmie do tego, więc jeszcze raz podejmę próbę przekonania moich partnerów. Jeszcze prezydent zostaje w zapleczu, jak wiecie. Mam nadzieję, że tutaj także wyjdziemy na prostą w sprawie funduszu. Sondaże, trzecia droga, przepływy. No ja tego nie będę komentował. No, bardzo się cieszę, że Koalicja Obywatelska jest krok po kroku coraz silniejsza i bardzo się martwię tym, że nasi partnerzy w koalicji mam nadzieję, że czasowo słabną. I mówię serio, znaczy wolałbym, żeby byli silni z oczywistych względów, ale
no też będę starał się, tak jak potrafię najlepiej, budować siłę Koalicji Obywatelskiej, bo ona jest gwarantem tego, że Polski praworządnej, demokratycznej, rozwijającej się, przepraszam za slogany, ale ja w to głęboko wierzę. I to silne centrum, silna Koalicja Obywatelska to jest na pewno coś, co mnie będzie niezmiennie cieszyło i będę temu też nadal trochę czasu poświęcał, na tyle, na ile obowiązki premiera mi na to pozwolą. Natomiast nie przyjmuję do wiadomości żadnych komentarzy ani złośliwości i proszę na mnie nie patrzeć jak na kanibala, bo to słyszę czasami, ewoluują niektóre epitety. Kiedyś byłem jak wilk z wilczymi oczami, teraz kanibal, ale wydaje mi się, że to jest nieuzasadnione i przesadzone. Dziękuję bardzo. Pan redaktor Aleksander Przoniak, bardzo proszę. Dzień dobry, Aleksander Przoniak, Polskie Radio Informacyjne, Agencja Radiowa. Panie premierze, brał pan wczoraj udział w wideokonferencji razem z 6 przywódcami unijnymi. Jakie są wnioski z tej rozmowy przed rozpoczynającym się jutro szczytem, na który się pan wybiera? No to jest, na to Europa czekała. Nie mówię, że wszyscy Europejczycy, ale instytucje i osoby zaangażowane w negocjacje czekały na efekt tej wideokonferencji. Zorganizowałem ją na prośbę pozostałych 5 premierów, prezydentów, którzy tworzą taką platformę, taką centrową platformę w Radzie Europejskiej, w Parlamencie Europejskim. I rozmawiałem wczoraj z prezydentem Macronem, z kanclerzem Scholzem, premierem Sanchezem, hiszpańskim premierem Rutte z Holandii i premierem Mitsotakisem z Grecji. I ustaliliśmy wspólne stanowisko. To nie jest oczywiście decyzja. Decyzję podejmie Rada Europejska, a później w odniesieniu do szefowej czy szefa Komisji Parlament Europejski. Ale to jest wspólna pozycja, wspólne stanowisko tych 6 premierów, znaczy premierów, kanclerza, prezydenta, jeśli chodzi o te najważniejsze stanowiska w Unii Europejskiej. Ktoś musiał wziąć na siebie ten obowiązek. Poproszono mnie o prowadzenie tych negocjacji. Bardzo mi zależy na tym, bo jestem przekonany, że interes Polski jest jednoznacznie zakorzeniony w powodzeniu projektu europejskiego. I bardzo mi zależy, żeby w tym trudnym czasie, wojna, za chwilę wybory w Stanach Zjednoczonych, wybory we Francji, wiecie co się dzieje wokół nas, granica, żeby Europa możliwie szybko przeszła przez ten czas zmian władz. To, co dla mnie ważne, to to, że tam był socjaldemokrata, 2 socjaldemokratów, 2 liberałów i 2 chrześcijańskich demokratów. Różne partie, różni liderzy, ale wszyscy zgodzili się co do priorytetów, jakie zaproponowałem wspólnie z greckim premierem Mitsotakisem. Priorytetów dla Unii Europejskiej na najbliższe lata. Personalia, okej, ważna rzecz. Chciałbym, żeby ludzie, którzy zostaną wybrani, umieli robić to, do czego chcemy ich zobowiązać, ale najważniejsze jest to, do czego chcemy ich zobowiązać, czyli walka z nielegalną migracją, bezpieczne granice zewnętrzne ze szczególnym uwzględnieniem europejskiej granicy z Rosją i Białorusią, a więc naszej polskiej granicy, wspólna obrona, w tym przede wszystkim wspólna obrona europejska w powietrzu, odbudowa przemysłu nie tylko zbrojeniowego, ale odbudowa przemysłu europejskiego i uczynienia przemysłu europejskiego na nowo konkurencyjnym wobec takich potęg jak Chiny i Stany Zjednoczone. I bardzo się cieszę, że ten pakiet został zaakceptowany także przez socjaldemokratów czy liberałów. To jest pierwszy raz w historii Unii Europejskiej, kiedy mogę powiedzieć, że taki dość twardy projekt dotyczący nielegalnej migracji, granicy i obrony został zaakceptowany także przez lewicowe środowiska w Europie i to jest powód do satysfakcji, bo Polska odegrała tu naprawdę kluczową rolę. Mam nadzieję, że dzięki temu spotkaniu, które wczoraj zaaranżowałem, my w czwartek bardzo szybko dojdziemy do ładu. Lecę do Brukseli na posiedzenie Rady Europejskiej. Jestem prawie pewien, że w kilka godzin uporamy się z tymi personaliami. No ale później będzie jeszcze parlament. Czy są jeszcze pytania do pana premiera? Pani redaktor Polsat News, Agnieszka Kurzyk.
Dzień dobry, Agnieszka Kuzyk, Polsat News. Ja chciałam zapytać o zmiany, które się pojawiły na wystawie w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Tam zostały usunięte fragmenty ekspozycji dotyczące ojca Kolbego, rotmistrza Pileckiego, rodziny Ulmów i muzeum w ten sposób to tłumaczy na swojej stronie, że wprowadzenie gabloty poświęconej wyłącznie duchownym rzymskokatolickim i zawieszenie w centralnych punktach tej przestrzeni portretów ojca Kolbego i rotmistrza Pileckiego zaburzyło antropologiczny charakter narracji. Ale tę sprawę też skomentował wicepremier Kośniak-Kamysz, który mówi, że takie działanie jest niedopuszczalne i te fragmenty ekspozycji powinny wrócić na swoje miejsce. Jakie jest pana premiera zdanie? Sprawa dotycząca symboli narodowych, a bez wątpienia bohaterowie z przeszłości, tacy jak rotmistrz Pilecki czy ksiądz Maksymilian Kolbe, to są symbole, to są znaki naszego patriotyzmu, naszej martyrologii. I powinno się także w przestrzeni muzealnej postępować z tym niezwykle delikatnie, żeby no, też jestem z Gdańska, no, w jakimś sensie zainicjowałem jako premier budowę tego muzeum i bardzo mi zależy na tym, żeby ono też łączyło różne narracje, ale łączyło też Polaków w odczuwaniu i rozumieniu historii. Zwróciłem się dzisiaj do mojego doradcy, pana Wojciecha Dudy, który między innymi w moim imieniu też zajmuje się kwestiami muzealnictwa we współpracy z panią minister kultury i chciałbym, żeby ja się nie wtrącam w merytoryczną pracę muzeów, galerii sztuki, filmowców, no wiecie, to nie jest moje zadanie. Ale w tej kwestii mam nadzieję, że władze muzeum podejmą takie decyzje, które nikogo nie będą raniły ani drażniły, bo nie ma żadnego powodu, żeby te elementy naszej historii, te symbole, takie postaci, żeby były jakimkolwiek pretekstem do niepokoju czy waśni. Więc ja liczę tu na zdrowy rozsądek, bo jestem absolutnie przekonany, że nie było tam złych intencji, ale wolałbym, żeby tego typu wystawy, tego typu muzea były miejscami, okej, czasami to mogą być kontrowersyjne, wystawy czasami są autorskie, wszystko jest dla mnie zrozumiałe, ale żeby w tych sprawach postępować w sposób wyważony, rozsądny i nikogo nie raniący. Więc mam nadzieję, że tam zapadną decyzje, które unieważnią to zamieszanie wokół tej sprawy. Dziękuję. Bardzo proszę pan redaktor z tyłu i później pani, dobrze? Dzień dobry panie premierze, Rafał Jutrznia, Fakty TVN. Po pierwsze pytanie, jak ocenia pan spór byłego ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka z generałem Piotrowskim, a po drugie sędziowie i część posłów, także posłów Koalicji Obywatelskiej mówi, że KRS trzeba zamknąć natychmiast. W związku z tym co dalej z KRS? Kiedy ustawa? Ponieważ ten bunt sędziów cały czas trwa, a tak jak pan jeszcze, panie premierze, niedawno mówił, no czas na przyspieszenie, więc kiedy? Dobrze, że kwestią tego sporu między generałem Piotrowskim a ministrem Błaszczakiem będzie mógł zająć się sąd, jeśli decyzja w sprawie immunitetu zapadnie po myśli pana generała Piotrowskiego. Ja mogę tylko powiedzieć, że z różnych względów symbolicznych, znaczy garnitur polityka nie ma szans w konfrontacji z mundurem generała i polskiego oficera, jeśli spór dotyczy takich kwestii jak no, ta cała historia z rakietą na przykład, no to ja nie mam żadnej wątpliwości, ale ja nie jestem prawnikiem, jestem sędzią. Ja nie rozstrzygam tego sporu w sensie prawnym, ale emocjonalnie uważam, że każdy w Polsce jest po stronie generała, którego minister Błaszczak niesprawiedliwie i tak tchórzliwie chciał obarczyć całą odpowiedzialnością za aferę z rakietą, która spadła na teren naszego kraju. Wszyscy widzieliśmy to na własne oczy. Nie trzeba mieć głębokiej wiedzy, że skompromitował się minister Błaszczak i jedynym pomysłem, jaki miał wtedy minister Błaszczak, to było zwalenie winy na polskich generałów, więc generalnie coś obrzydliwego, szczerze powiedziawszy. Natomiast w sensie prawnym mam nadzieję, że pan Błaszczak się zrzeknie immunitetu, to uprości nam wszystkim sprawę i wtedy sąd rozstrzygnie. Bardzo proszę pani redaktor tutaj. A, przepraszam. Słuchajcie, ja muszę mieć jakieś stałe punkty odniesienia. Każda sprawa budzi emocje, dzieli środowiska. Jedni chcą szybciej, jedni chcą odważniej. Ktoś chce rewolucji, ktoś ewolucji, ktoś utrzymania status quo. I ja muszę mieć jakieś stałe punkty odniesienia. Państwo polskie musi być też dobrze zarządzane.
Jest debata, jest dyskusja, ale my musimy też iść do przodu. I dla mnie punktem odniesienia jest tutaj opinia i decyzje czy sugestie ze strony pana ministra Bodnara. Tak się umówiliśmy na jego robotę z ministrem Bodnarem. Był jednym z najbardziej rzetelnych i odważnych krytyków tego, co robił PiS z wymiarem sprawiedliwości. Odważnie krytykował tą dewastację wymiaru sprawiedliwości. Ma tutaj bardzo wyraziste poglądy i równocześnie jest człowiekiem z dużym autorytetem, rozsądnym, umiarkowanym, bardzo państwowym. Więc ja będę polegał tutaj na opiniach i intuicjach pana ministra Bodnara. I proszę mi wierzyć, minister Bodnar też bardzo chce tego przyspieszenia, ale minister Bodnar ma jedną zaletę. Niektórzy uważają, że to jest wada, a ja uważam, że to jest zaleta. Jest do szpiku kości człowiekiem praworządnym. I lepszego partnera sobie nie wyobrażam w tych trudnych sprawach, jak właśnie jego. Bardzo proszę. Dzień dobry, Anna Koper z agencji Reutera. Ja mam pytanie dotyczące kwestii unijnych, a mianowicie jak Polska zagłosuje w sprawie ceł na samochody elektryczne z Chin? Kiedy jest to głosowanie? Słucham? Jakoś niebawem, pani redaktor. Znaczy chyba nie jest to aż tak pilna sprawa, bo bym miał informację, bo ja na końcu muszę też jednak wspomóc ministrów w wysłaniu czytelnego sygnału. No wiemy, jaki jest problem. Oczywiście to jest nie tylko kwestia elektrycznych samochodów z Chin, ale generalnie tej konkurencyjności i narastającej gospodarczej konfrontacji w niektórych wymiarach między Europą a Chinami. Ja nie mam żadnych wątpliwości. Bardzo doceniam wysiłki, i to mówię serio teraz, pana prezydenta Dudy w Chinach. Tym bardziej, że umówiliśmy się, myśmy wysłali bardzo takie szczegółowe rekomendacje dla prezydenta Dudy przed wizytą w Chinach, co z naszego punktu widzenia rządu i co jest w interesie Polski. I pan prezydent tam rzeczywiście robił wszystko, żeby do naszych chińskich partnerów dotarły informacje, czego Polska oczekuje. Na przykład jeśli chodzi o możliwy wpływ Chin na zachowanie się Białorusi. Tak powiem o może najbardziej spektakularnej części tych rekomendacji. Ja jestem bardzo usatysfakcjonowany działaniami pana prezydenta Dudy. I też uważam, że lepiej mieć z takim państwem jak Chiny jak najlepsze relacje, a nie jak najgorsze, z oczywistych względów. Natomiast problem elektrycznych aut, on wybuchł z całą mocą, tym bardziej, że pojawiły się pomysły o cłach wstecznych, czyli działających wstecz w czasie. Polska nie jest tu może bezpośrednio zainteresowana, ale ten spór między krajami i instytucjami jest bardzo gorący w tej chwili. Ale dobrze, że mi pani to uświadomiła, że dzisiaj za chwilę spotkam się z moimi współpracownikami i dokładnie się dowiem, jaki jest timing. Październik, już dostałam informację, że w październiku No głosowania, właśnie także jest trochę czasu jeszcze. Proszę się nie gniewać, że tak czułem, że to jest kwestia miesięcy, a nie godzin i dlatego nie przygotowałem się do tego pytania dzisiaj, ale obiecuję, że jutro będę miał pełną wiedzę, na jakim to jest etapie. Czy są jeszcze pytania do pana premiera konkretnie? Słuchajcie, Bardzo proszę gazeta. Panowie ministrowie... Tak, oni bardzo się niecierpliwią i chcą już odpowiedzieć na szczegółowe pytania. Dzień dobry, panie To ostatnie premierze. pytanie będzie, tak? Pani pozwoli. Dobrze. Dzień Tak dobry, się panie umawiamy. premierze. Jarosław Wasowski, Gazeta Wyborcza. Czy decyzja dzisiejsza o CPK została uzgodniona z koalicjantami, którzy ostatnio mieli, zdaje się, inne pomysły na budowę lotniska? I czy zapadła na podstawie audytów, które pana rząd zapowiadał? Jeśli chodzi o audyty, nie ma lepszego dla was rozmówcy niż pan minister Lasek. Znacie historię, ona nie jest jakoś szczególnie imponująca i nie było tak łatwo znaleźć, jak wiecie, firmy, które byłyby gotowe do rzetelnego audytu z różnych powodów. Minister Lasek jest tu bardziej kompetentny ode mnie. Słuchajcie, my w tym zespole pracowaliśmy nad dokończeniem tych debat, dywagacji na temat CPK. Pan minister Klimczak, główny odpowiedzialny za szczęśliwy finał, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Obywatelska, pan minister Lasek, Koalicja Obywatelska, ale pracuje w ministerstwie prowadzonym przez panią minister Pełczyńską-Nałęcz z Polski 2050 i radykalnie bezpartyjny pan minister Malepszak. Jego partią jest Polska Kolej.
i pewnie to się nigdy nie zmieni. Mówię o tym, żeby i proszę mi uwierzyć na słowo, ale to jestem tu naprawdę wiarygodny. Współpraca pomiędzy koalicjantami w rządzie, ja nie mówię o parlamencie, ale w rządzie jest współpracą codzienną. Właściwie, no nie 24, ale 18 godzin na dobę. My siedzimy razem w zespołach, które są zbudowane przez ludzi bezpartyjnych i ludzi reprezentujących te środowiska, które budują koalicję. I wszystko jest de facto wspólną decyzją. Nie zawsze te decyzje się wszystkim podobają, to jest inna sprawa. Ale staram się dbać o koalicjantów też w taki sposób, żeby czuli się włączeni na każdym etapie w proces podejmowania decyzji. Bardzo dziękujemy. Jeśli chodzi o pytania do premiera, zostawiamy Państwa w bardzo dobrych rękach ekspertów i ministrów, jeśli chodzi o szczegółowe pytania. Ja będę jutro Centralny dostępny Port. dla tych z Państwa, Panią którzy będą rzecznik w poproszę Brukseli o ze mną, uprzejmie. więc jeszcze porozmawiamy. Trzymajcie się panowie dzielnie i nie dajcie się. Dziękujemy bardzo panu premierowi za zabranie głosu, za wystąpienia pana premiera. Teraz czas na szczegóły w sprawie projektu CPK. Głos zabiorą kolejno minister infrastruktury pan Dariusz Klimczak, potem pełnomocnik rządu do spraw CPK pan minister Maciej Lasek, a następnie pan wiceminister infrastruktury do spraw kolejowych właśnie pan Piotr Malepszak. Proszę teraz o zabranie głosu przez pana ministra Dariusza Klimczaka. Dziękuję bardzo. Od 1 lipca spółka CPK przechodzi pod nadzór Ministerstwa Infrastruktury. Jest to de facto ostatni ważny element porządkowania polskiej polityki transportowej oraz integrowania inwestycji najważniejszych w naszym państwie. Przypomnę, że w marcu uporządkowaliśmy sprawy nadzoru nad koleją, która za naszych poprzedników była zarządzana w de facto 4 różnych ministerstwach. Dzisiaj wreszcie nadzór nad budową dróg, kolei, lotnisk jest skupiony w jednym ręku. Spółka CPK wraca do Ministerstwa Infrastruktury i powiem szczerze, nie wyobrażam sobie, jak nasi poprzednicy myśleli o najważniejszych projektach infrastrukturalnych w naszym państwie, oddzielając tak ważną spółkę, jaką jest CPK, od Ministerstwa Infrastruktury. W praktyce wyglądało to tak, że nasze spółki spotykały się raczej w sądzie niż na placu budowy. Dlatego porządkujemy system zarządzania transportem, system integrowania inwestycji, tak żeby były one spójne i logiczne. Te działania były niezbędne. Te działania były niezbędne, żebym dzisiaj mógł wyjść przed Państwa i powiedzieć: tak, budujemy najnowocześniejsze lotnisko w Europie. Tak, budujemy najlepszą kolej dużych prędkości w Europie. Tak, zmieniamy wyobrażenie o centralistycznym myśleniu transportowym w Polsce, ale budujemy projekt transportowy i komunikacyjny dla wszystkich mieszkańców w Polsce, nie tych tylko, którzy mieszkają w Warszawie czy w dużych aglomeracjach. To jest najważniejsza sprawa. Budujemy najnowocześniejsze lotnisko w Europie i najlepszą kolej dużych prędkości w Europie. Szanowni Państwo, te działania były niezbędne i chciałbym serdecznie podziękować panu ministrowi Maciejowi Laskowi, ministrowi Piotrowi Malepszakowi za współpracę, za to, co przy tym projekcie dotychczas zrobili. Przez ten czas mozolnie pracowali nad tym, żeby projekt, który jest ambicją Polski, mógł być realnie realizowany i żebyśmy dzisiaj wyszli i do pana premiera, i do opinii publicznej i powiedzieli, co będziemy budować, kiedy będziemy budować, gdzie będziemy budować. My jesteśmy ludźmi twardo stąpającymi po ziemi i jeżeli opowiadamy o naszych inwestycjach, to z perspektywy inżyniera, który zdziera buty na budowie, a nie handlarza złudzeń, który przedstawia swoje wizualizacje. Nie. Te inwestycje będą realizowane z kieszeni polskiego podatnika. Dlatego każda złotówka, która będzie wydana rozsądnie, logicznie i z każdego polskiego złotego, który zostanie zainwestowany w projekty infrastrukturalne, wyciągniemy i wyciśniemy maksimum, ile się da.
Szanowni Państwo, jaki projekt zastaliśmy? Panowie ministrowie o tym będą mówić, ale zastaliśmy projekt niedofinansowany, opóźniony, skonfliktowany z ludźmi. Chcemy wybudować projekt racjonalny, zarówno pod względem finansowym, jak i optymalny z punktu widzenia polskiego transportu międzynarodowego, ale przede wszystkim z punktu widzenia potrzeb polskiej gospodarki, polskich przedsiębiorców. Będziemy tak projektować i tak budować, żeby był jak największy pożytek z każdej złotówki, która zostanie wydana. Szanowni Państwo, pan premier zwrócił uwagę na niezwykle istotną sprawę dotyczącą połączenia z nowym lotniskiem. Tam trzeba dojechać, dlatego żaden z tych elementów nie jest oderwany od siebie. Żeby tam dojechać koleją dużych prędkości, czy zwykłą koleją, czy drogą, trzeba podejmować tu i teraz natychmiast działania. Te działania muszą być ze sobą synchronizowane. Dotychczas, kiedy nie włączyliśmy określonych spółek kolejowych do Ministerstwa Infrastruktury, czy nie włączyliśmy spółki CPK, która oficjalnie od 1 lipca będzie pod skrzydłami Ministerstwa Infrastruktury, nie dało się planować prac. Albo były utrudnione i kończyły się w sądzie, albo w sporach w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska, albo w wielu innych miejscach. Pan premier Donald Tusk, mówiąc o autostradzie między Łodzią a Warszawą, myślał o tym, o czym myśli zwykły Polak jeżdżąc tamtędy. Ta trasa jest potwornie zapchana i ona potrzebuje dodatkowych pasów, 3. i 4. Nasi poprzednicy przez całe 8 lat swoich rządów opowiadali, że tak, wybudują dodatkowe pasy. Nie wybudowali. To my je wybudujemy i nasze ministerstwo i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przygotowana jest do ogłoszenia przetargu już w przyszłym roku na pracę. Szanowni Państwo, żeby nowe lotnisko nie podzieliło losów lotniska w Radomiu, niezbędne jest wygenerowanie nowego ruchu lotniczego. Dlatego już na starcie podpisałem decyzję dotyczącą nowego planu transportowego dla lotniska w Modlinie. Rozwój Modlina, rozwój Chopina był blokowany przez naszych poprzedników. Dzisiaj te inwestycje odblokowujemy, żeby nie tylko te porty mogły się rozwijać, żeby po prostu podróżowało się z nich wygodniej, żeby przyciągały nowe oferty, żeby budowały siatkę połączeń, ale żeby wygenerowały ruch, który jest nam bardzo potrzebny do budowy nowego lotniska. Dzisiaj takiego ruchu nie ma, musimy go wygenerować. Nie uczynimy tego inaczej niż poprzez rozbudowę między innymi tych portów lotniczych. To samo dotyczy lotniska Chopina. Rozwój obu portów lotniczych był dotychczas blokowany. Rozwój jest działaniem niezbędnym, żebyśmy mogli wygenerować nowe połączenia, ale także zabezpieczyć interesy naszego narodowego przewoźnika, czyli LOT-u. LOT w układzie tej inwestycji jest niezwykle ważny. Dlatego koncentrujemy się na tych działaniach tak, żeby po wybudowaniu nowego lotniska ono nie zostało przejęte przez innego dużego przewoźnika. W tym czasie, przez te lata będziemy koncentrować się na umacnianiu naszego narodowego przewoźnika. To samo dotyczy generowania większego ruchu kolejowego. Szanowni Państwo, my od wielu lat borykamy się z tym, żeby zachęcić Polaków do podróżowania koleją. W tym roku zorganizowaliśmy bardzo wiele ofert, promocji, specjalnych wydarzeń, tak żeby pokazać Polakom, że warto jeździć koleją. Podpisujemy różnego rodzaju porozumienia, między innymi te, które dotyczą honorowania biletów, współudziału w biletach aglomeracyjnych, tak żeby podróżowanie koleją było nie tylko ekologiczne, szybkie, łatwe, ale także tanie i naszym celem ostatecznym jest wspólny bilet. Ale zanim do tego dojdziemy, musimy w różny sposób zachęcać ludzi do podróżowania koleją. Stąd między innymi w maju duża oferta na przejazdy międzynarodowe, bardzo promocyjna. Teraz są Mistrzostwa Europy w piłce nożnej.
Wszystkim kibicom zaoferowaliśmy specjalne pociągi do Hamburga, do Dortmundu, do Berlina, ale to także są wydarzenia wakacyjne, różnego rodzaju festiwale, wydarzenia kulturalne. Na nie także dedykowane są pociągi. W te wakacje uruchomiliśmy o 31 pociągów więcej niż w poprzednie wakacje. Nie chcę zanudzać przykładami, ale tego typu działań jest naprawdę bardzo wiele. Powiem tylko na koniec, jeżeli chodzi o kolej, o naszym przewoźniku Intercity. Plan na ten rok jest przewiezienie 75 milionów pasażerów. To jest o 7 milionów pasażerów więcej niż rok wcześniej. My dotychczas, zanim przyszliśmy przed Państwa i powiedzieliśmy, że budujemy nowe lotnisko, budujemy kolej dużych prędkości, koncentrowaliśmy się na bardzo wielu aspektach szczegółowych, technicznych, parametrach, ale one są niezbędne do tego, żeby odpowiedzialnie powiedzieć tak, będziemy budować. Bo chcę zawsze przedstawiać informacje, które mam bezpośrednio od inżynierów, a nie od tych, którzy specjalizują się w różnego rodzaju wizualizacjach. Szanowni Państwo, jednym z aspektów, o których mówił pan premier Donald Tusk, jest kwestia budowania tunelu dla kolei dużych prędkości pod Łodzią. Bądźmy szczerzy i wszyscy doskonale, którzy znają ten projekt, wiedzą, że jest niemożliwe wybudowanie kolei dużych prędkości o takim charakterze, jak pierwotnie zakładaliśmy, bez wybudowania tunelu. Nasi poprzednicy mieli ogromny problem z wybudowaniem zwykłego tunelu, na którym prace de facto zamarły. To nam się udało przez ten czas, dopóki tutaj stanęliśmy, porozumieć się, jeżeli chodzi o dodatkowe finansowanie. Porozumieć się z mieszkańcami pod domami, których przebiega tunel i trzeba zagwarantować im na czas przekopu inne miejsce w hotelach. To my znaleźliśmy dodatkowe setki milionów złotych na to, żeby wzmocnić powierzchnię pod miastem. I my także przygotowaliśmy pracę, aby wkrótce ogłosić przetarg na ten docelowy, duży tunel dużych prędkości. Szanowni Państwo, chciałbym zapewnić Państwa, że podchodzimy do tematu budowy profesjonalnie i w oparciu o rzetelne założenia, o fakty, o to, czego oczekują od nas Polacy. Będziemy budować najszybciej, jak to możliwe. Będziemy budować oszczędnie, ale także patrzeć na oczekiwania polskiego pasażera, polskiego systemu transportowego, komunikacyjnego, polskiej gospodarki, polskiego przedsiębiorcy, polskiego budowlańca, inżyniera, który planuje budowy. To jest dla nas niezwykle ważne. Dziękuję. Dziękujemy panu ministrowi. Teraz głos zabierze pełnomocnik rządu do spraw CPK, pan minister Maciej Lasek. Prosimy bardzo więcej szczegółów w sprawie właśnie komponentu lotniczego. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, obserwując emocje, które towarzyszyły projektowi CPK w ostatnich miesiącach w mediach społecznościowych, zwłaszcza wypowiadane przez naszych poprzedników, można było odnieść wrażenie, że ten projekt w zasadzie już był prawie skończony i miesiące, jeśli nie tam rok czy dwa, dzielą nas od jego zakończenia. No nic bardziej mylnego. Już w zeszłym roku w tym projekcie były bardzo poważne opóźnienia. Decyzja środowiskowa, decyzja lokalizacyjna dla lotniska miała być wydana w lipcu zeszłego roku. Po uzupełnieniach braków tej decyzji udało się ona złożyć dopiero w tym roku. Była po prostu źle przygotowana. Dzisiaj jest złożona u wojewody warszawskiego i procedowana w celu wydania. Ale to nie jedyne opóźnienia. Projekty terminala, projekty części lotniskowej były również na koniec zeszłego roku opóźnione o 7-8 miesięcy. My dzisiaj ten projekt urealniamy. Co ciekawsze, projekt części lotniskowej miał się i tak opóźnić, ponieważ nasi poprzednicy zdecydowali o zmniejszeniu skali tego lotniska z 40 milionów pasażerów do 34 milionów pasażerów i to jesienią zeszłego roku, w związku z czym część prac, które wykonali wcześniej zatrudnieni do tego projektanci, trzeba było wykonać ponownie.
Współpraca między PKP PLK czy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad praktycznie nie istniała. Pewnie Państwo wiecie to z doniesień medialnych. W zeszłym roku spółka CPK złożyła doniesienie do prokuratury na drugą spółkę Skarbu Państwa PKP PLK. Po prostu dwie spółki nie były w stanie się porozumieć, między innymi dlatego, że dwóch ministrów urzędowało w dwóch różnych ministerstwach i nie było tutaj żadnej współpracy. Spółka też poszukiwała usilnie zagranicznego inwestora, prywatnego inwestora. Udało się go znaleźć, ale za cenę bardzo dużych, wręcz bym powiedział, trudno akceptowalnych ustępstw i zagrożeń prawnych. Do wstępnego porozumienia nie miała dostępu Prokuratoria Generalna. Myśmy ten dokument przekazali. W tej chwili jest przygotowywana do tego dokumentu opinia, na podstawie której będziemy podejmowali dalsze decyzje o możliwości kontynuacji współpracy. W spółce działali też zagraniczni doradcy. I co ciekawsze, ja z dużym zaskoczeniem stwierdziłem, że już w 2022 roku doradcy, którzy budowali duże lotniska i zarządzali dużymi lotniskami światowymi, wskazywali, że projekt w tej formie, który był przygotowywany przez naszych poprzedników, jest po prostu studnią bez dna dla pieniędzy i jest praktycznie niewykonywalny. Paradoksalnie jedna z opinii, którą usłyszałem na początku naszej współpracy po przejściu do spółki z firmy doradczej, powiedziała: temu projektowi nie mogło się zdarzyć nic lepszego jak zmiana władzy w Polsce, jak zatrudnienie tam kompetentnych ludzi i wreszcie urealnienie tego projektu. O niedofinansowaniu tego projektu w wysokości ponad 3 miliardów złotych wspominał już pan premier. Natomiast to wszystko, co zastaliśmy, wskazywało na to, że ten projekt trzeba było po prostu naprawić. I my te 6 miesięcy poświęciliśmy na naprawę tego projektu, żeby go rzetelnie ocenić i żeby tak zoptymalizować, żeby był wykonalny w realnym harmonogramie, żeby był spięty również z inwestycjami kolejowymi, z inwestycjami drogowymi, żeby ten projekt był projektem, można powiedzieć, kompletnym, żeby na nowe lotnisko centralne w Baranowie pasażerowie z Warszawy czy z innych miejsc mogli bezproblemowo dojechać, ale również, żeby główny gracz na tym lotnisku, czyli Polskie Linie Lotnicze LOT, były przygotowane do objęcia co najmniej 50%, my zakładamy 60% slotów, czyli tych możliwości wykonywania lotów z tego lotniska, bo to jest takie niezbędne minimum, żeby Polskie Linie Lotnicze LOT mogły na takim lotnisku przesiadkowym być jednym z najważniejszych, a w zasadzie najważniejszym graczem. Co nam się udało przez ten czas zrobić? Oprócz urealnienia harmonogramów, które wskazują, że projekt lotniskowy, pozwolenie na budowę przewidywane jest, uzyskanie tego pozwolenia jest przewidywane na rok 2026. Decyzja lokalizacyjna jest przewidziana na koniec tego roku. Zakończenie budowy tunelu i stacji podziemnej, stacji kolejowej przewidujemy na rok 2029, zakończenie budowy lotniska rok 2031, a przeniesienie ruchu komercyjnego z lotniska Chopina na nowe lotnisko centralne w Baranowie przewidujemy na rok 2032. Mniej więcej tyle czasu trwa uzyskanie niezbędnych pozwoleń, testów, sprawdzeń, certyfikatów. Jest to realny termin, jest to termin, w którym będzie oddana również część kolejowa, czyli kolej z Warszawy do Łodzi, o czym zapewne powie pan minister Piotr Malepszak. To jest też termin, w którym zakończona będzie modernizacja autostrady A2, tak żeby można było bezproblemowo do tego nowego lotniska
dojechać. Jednym z rozwiązań tutaj, które też było pominięte przez naszych poprzedników, czyli możliwości wybudowania tego potencjału dla polskich linii lotniczych LOT, który został pominięty właśnie przez naszych poprzedników, jak również obsłużenia rosnącego ciągle ruchu lotniczego na Mazowszu. Temu właśnie służy wspomniana tutaj zresztą zarówno przez pana premiera, jak i przez pana ministra Klimczaka te rozwiązanie pomostowe. Chciałem tutaj zapewnić, że to jest rozwiązanie tymczasowe, czyli zwiększenie przepustowości na lotnisku Chopina ma na celu tylko możliwość rozbudowy zarówno floty, jak i siatki połączeń dla polskich linii lotniczych LOT do czasu przeniesienia tej siatki na nowe lotnisko centralne. Natomiast dla linii niskokosztowych będziemy przygotowywali jedno z lepiej wybudowanych lotnisk, które chcielibyśmy, żeby było właśnie na lotnisku w Modlinie. W związku z tym nasz projekt, jeżeli chodzi o projekt lotniskowy, jest projektem takim komplementarnym, obejmującym wszystko, a przede wszystkim jest realnym. To, co nas różni od naszych poprzedników, to jest realność wykonania wszystkich elementów i dowiezienia tego projektu w zakładanych terminach i harmonogramach. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. Szczegóły części kolejowej przybliży nam teraz wiceminister infrastruktury, pan minister Piotr Malepszak. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, realizm w tym projekcie to jest jedno z kluczowych słów, jeden z kluczowych elementów, ponieważ bardzo rzetelnie i twardo chcemy podchodzić do publicznych pieniędzy, nie rzucać kwotami, nie rzucać setkami miliardów bezpodstawnie. Bardzo rzetelnie chcemy planować, projektować i realizować te inwestycje. Sieć kolejowa w projekcie, w całym programie CPK to oczywiście nowe linie kolejowe, ale też linie istniejące, te, które mają stanowić spójność połączeń linii nowych, linii zmodernizowanych, tych, które istnieją od wielu lat i tych linii regionalnych o mniejszym charakterze, o mniejszym ruchu i zależy nam całościowo patrząc na system kolejowy, aby był on spójny, aby inwestować, remontować zgodnie z założeniami, które mówią dopasuj dobrze do potrzeb. Zainwestuj w odpowiedni tabor, zainwestuj w odpowiednią infrastrukturę, która będzie dopasowana do potrzeb, a nie będzie dopasowana do jakichś wyimaginowanych celów, jakichś pomysłów nieopartych na liczbach i rzetelnych analizach. Szanowni Państwo, ten projekt CPK, patrząc od kwestii takich najbardziej interesujących pasażerów, najbardziej też interesujących przewoźników, w pierwszej kolejności przewoźników pasażerskich, to dowiezienie wreszcie już w tym roku efektów zapowiadanych wiele lat temu i efektów trochę porzuconych, efektów, które już w ostatnich latach mało kogo interesowały przy tej ogromnej skali opóźnień różnego rodzaju inwestycji. Dlatego mogę powiedzieć, że bardzo zależy nam na efekcie finalnym różnego rodzaju inwestycji. Stąd w grudniu tego roku pojedziemy z Warszawy do Łodzi w 65 minut, z Warszawy do Białegostoku w 90 minut, wreszcie z Warszawy do Poznania w zapowiadanym czasie 2 godzin 20 minut. Ale tych efektów dla pasażerów będzie więcej i nie będą dotyczyły tylko relacji warszawskich. To będą też linie regionalne, które mają swój potencjał, żeby więcej pociągów po tych liniach jeździło, linie dowozowe do aglomeracji, takie jak chociażby Wrocław-Kłodzko. W czasie 60 minut połączymy stolicę województwa z dużym miastem w województwie dolnośląskim. I szereg tego typu elementów, które są namacalne dla pasażerów, żeby już mówiąc o naszych dużych planach, mówiąc o 2032 roku realizacji poszczególnych elementów linii dużej prędkości z Warszawy przez Łódź do Poznania i Wrocławia i zakończeniu tego Y do połowy przyszłego dziesięciolecia, bo taki zakładamy realny, podkreślam, realny harmonogram, żeby po drodze na każdy nowy rozkład jazdy przedstawiać efekty na innych liniach kolejowych, na tych liniach, które modernizujemy ze środków budżetowych, modernizujemy ze środków unijnych i żeby też nowy tabor pojawiał się na tych liniach, a tutaj
musicie też Państwo, warto też przypomnieć pewne kwestie dotyczące tych założeń jeszcze niedawnych projektu CPK, że w 2027 roku miała być linia kolejowa z Warszawy do Łodzi, ale nikt nie założył, że trzeba kupić pociągi do obsługi tej trasy. Było 7 nawet zapowiedzi od 2021 roku kupna nowych pociągów dużych prędkości do obsługi nowej linii kolejowej i dopiero w tym roku ogłosimy w październiku przetarg na zakup tego typu pociągów do obsługi zupełnie nowych tras. Dlatego, Szanowni Państwo, podkreślam kwestię efektów dla pasażerów, efektów namacalnych, efektów, które będziemy osiągać w każdym roku, począwszy od grudnia tego roku, gdy wejdzie w życie nowy rozkład jazdy i w kolejnych latach, aby ten element nowej infrastruktury, całkowicie nowej infrastruktury kolejowej miał mocne fundamenty dotyczące dużych przewozów, zarówno tych pasażerskich, jak i wzrostu przewozów towarowych, a jeśli chodzi o konkretne liczby, to pan minister Klimczak tutaj już wspomniał o Intercity w ruchu dalekobieżnym w tym roku 75 milionów pasażerów, cel na 30 rok to 100 milionów pasażerów, ale patrząc całościowo na sieć kolejową, naszym celem jest, żeby w 30 roku z tej sieci korzystało 500 milionów pasażerów. Mówiąc o spójności systemu kolejowego, myślimy także, tak jak to dzieje się w przypadku bardzo sprawnie działających kolei samorządowych, aby również tworzyć ofertę kolejowo-autobusową. Synergia kolejowo-autobusowa to przyszłość transportu publicznego. Nie wszędzie zbudujemy linie kolejowe, nie ma takiej potrzeby, żebyśmy wszędzie budowali linie kolejowe. Wszędzie tam, gdzie te potoki pasażerskie będą mniejsze, będziemy sieć transportową uzupełniać sprawnym transportem autobusowym. I to jest element normalnej, poważnej, racjonalnej polityki transportowej państwa, że tam, gdzie chcemy przewozić 20 000 pasażerów dobowo, budujemy nową linię. Tam, gdzie chcemy przewieźć 200 pasażerów dobowo, zaoferujemy transport autobusowy, dowozowy do miast i miasteczek, aby uzyskiwać spójność funkcjonowania transportu, gdzie kluczowym elementem dzisiaj, Szanowni Państwo, jest częstotliwość, a nie sama infrastruktura. Częstotliwość, o której bardzo często zapominano, pojawiały się pomysły budowania linii kolejowych dla 4 par połączeń na dobę. Szanowni Państwo, takie rzeczy nie funkcjonują, nie mogą zadziałać. Nie możemy myśleć o takim podejściu do publicznych pieniędzy, bo oferta 4 par pociągów na dobę to nie jest oferta, która jest interesująca i przyciąga pasażerów do transportu publicznego. Podkreślam raz jeszcze, dobre planowanie, rzetelne patrzenie na liczby, rzetelne analizy i bardziej inżynierskie podejście niż podejście bujania w obłokach i chodzenia w chmurach i sprzedawania bajek. Dziękuję. Dziękujemy bardzo panu ministrowi. Szanowni Państwo, czas na pytania. Bardzo proszę, aby pytania dotyczyły tematu dzisiejszej konferencji i wykorzystajmy też, że mamy ekspertów na sali. Bardzo proszę. Pan redaktor. Dzień dobry, Jonasz Jasnarzewski, TVP Info. Ja mam dwa pytania. Pierwsze chciałem zapytać o rolę Okęcia, bo nie do końca zrozumiałem, czy jak Baranów przejmie ruch pasażerski z Okęcia, to znaczy, że Okęcie stanie się stricte lotniskiem cargo? I drugie jest, pan minister Klimczak wspominał o Radomiu, żeby Modlin czy Okęcie nie podzieliło losu Radomia. W ogóle, czy jest w ogóle jakiś plan na Radom, czy to lotnisko tak będzie stać i sobie niszczeć? Szanowni Państwo, w momencie, kiedy lotnisko w Baranowie zostanie otwarte, cały ruch komercyjny zostanie przeniesiony na z lotniska Chopina na lotnisko w Baranowie. Natomiast my nie wykluczamy dzisiaj, że do tego czasu będzie nowa funkcja lotnicza dla tego lotniska. Wspominał już o tym pan premier, że rozwija się nowa komunikacja przyszłości, komunikacja przyszłości w lotnictwie, a lotnisko Chopina ma wiele bardzo dobrych cech. Ma w tej chwili jeden z najlepszych sposobów dojazdu do tego lotniska, w związku z czym myślę, że w przeciągu tych
8-9 lat będziemy podejmowali decyzję, co dalej i jakie funkcje lotnicze chcielibyśmy na lotnisku Chopina kontynuować. Ja przypomnę, że na tym lotnisku funkcjonuje dzisiaj również jednostka wojskowa, pierwsza baza lotnictwa transportowego, funkcjonuje również zakład produkcyjny, Instytut Lotnictwa. Są to instytucje, które z tego lotniska w tej chwili korzystają, ale po zakończeniu budowy Baranowa znajdziemy dla tego lotniska warszawskiego, które przez ponad w zasadzie dzisiaj 90 lat tak dobrze służyło w Warszawie, dobrą funkcję i będziemy starali się to robić w porozumieniu z władzami Warszawy i z warszawiakami. I wątek jeszcze Radomia. Drugie Tomasz pytanie. Kubat, Radio Z. Chciałem... Tak? Jeszcze było, przepraszam. Dzisiaj problemem Radomia jest to, że on został wybudowany w zasadzie bez żadnych uzasadnień. To jest lotnisko, które ma bardzo duże ograniczenia, lotnisko, które nie ma radaru, lotnisko, z którego nie można latać w nocy, lotnisko, z którego teoretycznie można byłoby przygotować ofertę, ale w sytuacji, w której udałoby się uzyskać decyzję środowiskową na loty nocne. Tam można byłoby pomyśleć o zachęceniu turoperatorów, by przygotowali bardzo dobrą ofertę dla lotów czarterowych. Dzisiaj loty czarterowe odbywają się z lotniska Chopina. W zasadzie nie ma żadnego uzasadnienia, żeby loty czarterowe wykonywane były z lotniska centralnego dla głównej linii lotniczej, dla linii tak zwanych tradycyjnych. Pracujemy wspólnie z polskimi portami lotniczymi z przygotowaniem oferty z jednej strony dla turoperatorów, jak również dla operatorów niskokosztowych, bo niestety nasi poprzednicy wybudowali te lotnisko, zresztą 2 razy drożej niż było to zaplanowane, lotnisko, z którego dzisiaj nikt nie chce latać i w zasadzie uważają, że zrobili swoje. My dzisiaj, tak samo jak przekopem przez Mierzeję, musimy ten problem naprawić. Ja przypomnę, że przekop przez Mierzeję jest przekopem donikąd. Dopiero nasz rząd w tej chwili naprawia tą inwestycję. To samo będziemy robili z inwestycją w lotnisko w Radomiu. Ale to jest lotnisko, które w pierwszym roku miało obsłużyć 300 000 pasażerów, obsłużyło nieco ponad 100 000. Ten rok staramy się, żeby był lepszy, ale na razie dużego zainteresowania nie ma. Pracujemy nad tym. Mam nadzieję, że uda się przekonać dobrych przewoźników niskokosztowych do tego, żeby zainteresowali się lotniskiem w Radomiu również. Ponieważ szkoda tej infrastruktury, szkoda pieniędzy, które zostały na to lotnisko wydane. Prosimy kolejne pytanie. Tomasz Kubat, Radio Z. Premier mówił o marzeniach, że warto mieć marzenia, ale te marzenia muszą przecież kosztować. Ile to wszystko będzie kosztowało, jeżeli można z podziałem na tą część lotniskową, czyli ile kosztować będzie samo lotnisko z pasem, z terminalem, z tą częścią, która jest konieczna do tego, żeby funkcjonowało, a ile ta mini sieć już teraz, jak rozumiem, kolei dużych szybkości, czyli Y. Ile to razem będzie kosztowało, zważywszy jeszcze musimy zapłacić za rozbudowę Okęcia i za rozbudowę Modlina? Dzisiaj rozmawiamy o kwocie 131 miliardów złotych do 2032 roku, z czego część lotniskowa na inwestycje lotniskowe ma kosztować 42 miliardy 700 milionów złotych, natomiast część kolejowa, ona nie jest taka mini, bo jednak jakbyśmy popatrzyli na to z punktu widzenia kosztowego, to w całym projekcie CPK lotnisko to jest zaledwie około 20% przewidywanych kosztów. Sam Y będzie kosztował, proszę chwilę poczekać, 78 czy około 80 w zasadzie miliardów złotych. To jest koszt wybudowania linii kolejowej o długości 480 km z Warszawy przez Łódź do Poznania i do Wrocławia. To są takie koszty. Nasi poprzednicy już po przegranych wyborach, w zasadzie prawie że na koniec sprawowania władzy, uchwalili program wieloletni na 155 miliardów złotych.
My po tych optymalizacjach, które zrobiliśmy, ale ja przypominam, to nie są rezygnacje z rozwiązań, czyli nie robimy mniejszego CPK, my robimy go lepszy. To jest lepszy projekt, to jest bardziej zoptymalizowany, z dopasowanymi rozwiązaniami technicznymi, dzięki którym też ten projekt będzie tańszy niż nasi poprzednicy zakładali. Dzisiaj 131 miliardów złotych, z czego skarbowe papiery wartościowe, bo to jest najbardziej interesujące z punktu widzenia również budżetu państwa, to jest 57 miliardów na cały projekt. W tym zakresie lotnisko, inwestycje stowarzyszone z lotniskiem, czyli włączenie w ciąg dróg publicznych plus kolej dużych prędkości w rozwiązaniu Y. Tak, bez kosztów pociągów. To jest bez kosztu pociągu. Czy są kolejne pytania? Proszę bardzo. Pani redaktor. Pani redaktor, proszę bardzo. Małgorzata Grzegorczyk z Pulsu Biznesu. Chciałam podpytać, jak powiedział Pan o tych skarbowych papierach wartościowych, to jak będzie złożone to finansowanie, czyli co poza tymi skarbowymi papierami wartościowymi, czy nadal przewidujecie Państwo tych inwestorów prywatnych? W tej chwili, no bo to jest chyba najbardziej interesujące, w tej chwili ciągle w planie finansowym jest przewidziane 8 miliardów złotych dla inwestora prywatnego. Ja nie przesądzam, jaki to będzie inwestor. Rozmowy trwają, w zasadzie decyzja jest podjęta o tym, że projekt jest kontynuowany, w związku z czym tutaj na razie przewidujemy również ten element zabudżetowany, natomiast resztę środków to są oczywiście kredyty oraz środki unijne. Pan redaktor Śmietana chyba był kolejny. Proszę bardzo. Kolejne pytanie. Artur Molenda, TVN24. Już Bardzo od samego proszę, początku się zgłaszam. Dziękuję bardzo. Panowie, kilka pytań. Jaka będzie finalna nazwa tej inwestycji? Jak rozumiem, skoro Okęcie będzie rozwijane, czyli też tam pieniądze, środki zostaną skierowane, a później, rozumiem, ma funkcjonować jakoś równolegle do Baranowa. Inna ma być rola tego lotniska. Będzie i Modlin, i Radom, i Baranów, czyli mamy 4 lotniska bardzo blisko siebie skupione. Też się zastanawiam nad rolą Radomia, bo mówił Pan, Panie Ministrze, o tym, że tam nie ma radaru, no ale przecież wiemy, że na lotniskach regionalnych wielu w Polsce nie ma tego radaru. Ruch czarterowy jest wolny. Jak przenieść tych przewoźników do Baranowa? Siłą tego nie zrobicie. Jakie tutaj będą też zachęty dla przewoźników? W momencie, w którym będziemy kończyli lotnisko w Baranowie, przewidujemy przeniesienie praktycznie całego ruchu komercyjnego na nowe lotnisko w Baranowie. Natomiast dla lotniska Chopina będziemy mieli inną funkcję lotniczą do wykorzystania. Znaczy, w zasadzie to chyba nie jest, nazwa jest mniej istotna niż funkcjonalność tego rozwiązania. My wiemy, że dzisiaj na podstawie tych wszystkich analiz, które zostały wykonane, że lotnisko Chopina, nawet po modernizacji, jego graniczną przepustowością, naprawdę graniczną, może być między 28 a 30 milionów pasażerów. Tą ilość pasażerów na Mazowszu osiągniemy z lotniska Chopina, osiągniemy w 2031-2032 roku. W związku z tym nie ma dalszych możliwości rozbudowy lotniska Chopina tak, żeby mogło pełnić funkcję lotniska centralnego, lotniska krajowego dla najważniejszej linii lotniczej, czyli lotniska przesiadkowego, hubowego. W związku z tym tą nową funkcję będzie pełniło oczywiście nowe lotnisko krajowe w Baranowie. Celowo używam tej nazwy, znaczy lotnisko krajowe, bo to jest nazwa, która funkcjonuje w prawie lotniczym. Po prostu to są lotniska regionalne, jest lotnisko krajowe. Lotnisko Chopina dzisiaj jest lotniskiem krajowym, tą funkcję przejmie lotnisko w Baranowie. Natomiast dla lotniska w Modlinie przewidujemy rozbudowę w pierwszej fazie do 5, może 6 milionów pasażerów, natomiast w drugiej fazie nawet do 10-12 milionów pasażerów, ale będzie to lotnisko nisko dla pasażera wymagającego kosztowo, czyli niskokosztowe, czyli takiego, który będzie chciał zapłacić mniej za bilet. Lotnisko generalnie dla tanich linii lotniczych. Na lotnisku w Baranowie na razie nie jest przewidziana taka infrastruktura, która mogłaby również obsługiwać w sposób zadowalający kosztowo przewoźników
oferujących loty za znacznie mniejsze pieniądze. Prosimy. To może do Pytanie? ministra Klimczaka. Panie ministrze, zmiany kadrowe w PAŻP-ie czy nastąpiły? Przepraszam, że to nie jest temat konferencji, ale wolę u źródła potwierdzić. Nastąpiły, kiedy zmienił się rząd. Innych zmian kadrowych. Czyli na ten moment od nie ma tamtego czasu żadnych zmian, jeżeli chodzi o kierownictwo PAŻP-u. Nie, jest ta sama szefowa PAŻP-u. Dziękujemy bardzo. Polskiej Prosimy, Agencji Żeglugi Powietrznej. prosimy o pytania na temat dzisiejszej konferencji. Proszę Państwa, kto kolejny? Dzień dobry, Cezary Jaszczyk, Radio Tok FM. Ja mam pytanie o komponent, dwa pytania właściwie o komponent kolejowy. Do kiedy dokładnie pojedziemy Y, na kiedy ta inwestycja jest planowana już do oddania? A druga rzecz, bo premier też wspomniał o tych 100 minutach do największych polskich miast, a wcześniej właśnie a propos Y, czyli do prędkości 320 km na godzinę projektowanej prędkości. I czy taka prędkość jest też planowana między tymi miastami, o których mówił pan premier, czy nie? Jeśli chodzi o nową linię kolejową o Y z Warszawy przez lotnisko dalej do Łodzi z rozwidleniem w kierunku Poznania i Wrocławia, to oczywiście zawsze w tego typu inwestycjach, to jest łącznie 480 km, mamy do czynienia z etapowaniem, czyli pierwszy etap zakłada, że oddamy najszybciej odcinek z Warszawy do Łodzi i równolegle chcemy też oddawać odcinek z Łodzi do Wrocławia, bo tutaj warto też pamiętać, że w tej relacji z Warszawy do Wrocławia, jak i z Łodzi do Wrocławia mamy największe zaległości jeszcze pozaborowe i po istniejących liniach kolejowych nie jesteśmy w stanie zaoferować czasu przejazdu poniżej 3 godzin. Także cały Y zakładamy łącznie z tym elementem poznańskim, Sieradz-Poznań do 35 roku. I to jest taki naprawdę racjonalne, inżynierskie podejście do tej inwestycji. Czas przejazdu 100 minut w głównych relacjach z Warszawy do Łodzi to byłoby oczywiście do 40 minut, z Warszawy do Wrocławia i Poznania do 100 minut. I w kolejnej fazie, bo ten Y jest naszą pierwszą fazą, tak do tego podchodzimy, w kolejnej fazie mamy elementy również obecnie analizowane w programie CPK, czyli nowa linia, która prowadziłaby z CPK w kierunku Płocka, Włocławka, dalej w kierunku Grudziądza i Trójmiasta. I przy założeniu tej prędkości operacyjnej 320 km na godzinę również najszybsze pociągi mogłyby dotrzeć z Warszawy do Gdańska w czasie 100 minut. Czyli te 100 minut oczywiście też chcemy uzyskać wcześniej, w okolicach 100 minut w relacji z Warszawy do Krakowa i Katowic, bo tu modernizujemy centralną magistralę kolejową i elementy przylegające do centralnej magistrali kolejowej. I ten efekt osiągniemy wcześniej, bo planujemy, że on w perspektywie następnych 3 lat jest osiągalny. Co ważne, jeszcze jeśli chodzi o czasy przejazdu i też podkreśliłem tę kwestię, że już w tym roku, w grudniu tego roku zaoferujemy pasażerom Intercity czasy przejazdu do tej pory nieosiągalne na polskiej sieci kolejowej. Podkreślam tutaj wreszcie osiągnięcie czasu przejazdu z Warszawy do Łodzi na poziomie 65 minut. To jest czas, który wynika ze dokumentów studialnych sprzed 15 lat. I moim zadaniem jest, żeby dowozić efekty dla pasażerów, za które zapłacili de facto podatnicy. Bo często przy tych wielu trudnościach inwestycyjnych, często też bardzo wielu opóźnieniach już mało kogo interesuje, żeby dowieść efekt finalny, a ten efekt powinien być cały czas tym absolutnie kluczowym elementem całej układanki inwestycyjnej i inwestowania pieniędzy. Drugim dobrym efektem w tym roku będzie 90 minut w relacji z Warszawy do Białegostoku. Patrzymy na liczby, patrzymy jak rosną liczby pasażerów na poszczególnych relacjach, jak te relacje się rozwijają i będziemy oferować w systemie dalekobieżnym coraz więcej połączeń takich bezpośrednich, nawet bez zatrzymywania pociągów po drodze, jako uzupełnienie siatki połączeń, jako nowe pociągi, to jest też bardzo istotne, nowe pociągi, najkrótsze czasy przejazdu,
bo patrząc na liczby, a liczby nas bardzo mocno interesują, w relacji z Warszawy do Białegostoku 70%, ponad 70% pasażerów przemieszcza się między tymi miastami. Czyli potrzebujemy, żeby więcej jeszcze mieszkańców Podlasia zachęcić do podróżowania koleją dalekobieżną. Efektów, tak jak powiedziałem, w perspektywie i tego rozkładu jazdy w grudniu, i kolejnych rozkładów jazdy będzie więcej na liniach regionalnych, na liniach dalekobieżnych. Jeszcze jeden mocny efekt, o którym warto powiedzieć, również na grudzień tego roku, to wreszcie po wielu latach przyłączenie Szczecina do kolejowej mapy Polski i z Warszawy do Szczecina 520 km pojedziemy w czasie 4 godzin 20 minut. Bardzo atrakcyjny czas w stosunku do przejazdu samochodem, także w stosunku do przelotu samolotem. Dziękujemy. Jeszcze zgłaszał się pan redaktor Osowski, Gazeta Wyborcza, i pan redaktor Śmietana wcześniej. Także bardzo proszę, te 2 pytania najpierw. Proszę, Krzysztof. Proszę panie redaktorze, bardzo proszę. Ja mam pytanie, skoro zapadła decyzja, że ten układ Piasta-Szprychy nie jest konieczny w Baranowie, to dlaczego zapadła decyzja o budowie lotniska właśnie w Baranowie, a nie rozbudowy w Modlinie, gdzie są słabsze ziemie, gdzie jest lepszy dostęp do ziem, do gruntów państwowych? I jak te wszystkie lotniska, Baranów, Modlin, no nie wiem czy Okęcie, bo nie wiadomo co tam będzie, i Radom, zbiorą pasażerów wspólnie? Jakie są prognozy ruchu? Na jakiej podstawie zapadały decyzje? Prognozy ruchu są, że tak powiem, akuratne do tego, żeby ocenić, że nowe lotnisko centralne, nowe lotnisko przesiadkowe, czyli lotnisko w Baranowie, będzie potrzebne od 2032 roku. To są zarówno prognozy przygotowane przez Zrzeszenie Przewoźników IATA, jak również przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. W 2032 roku ma być około 30-32 milionów pasażerów na lotnisku, jest przewidzianych na lotnisku w Baranowie. My oczywiście to lotnisko robimy również z możliwością skalowania. Ono będzie miało bardzo łatwą możliwość zwiększenia przepustowości o kolejne miliony pasażerów w sytuacji, gdy ten ruch lotniczy będzie wzrastał. Natomiast jego położenie, również możliwości połączenia go z siecią dróg oraz połączeń kolejowych zdecydowały, oraz praca, która została już włożona w projekty tego lotniska, zdecydowały, że to jest właśnie lotnisko, to będzie lotnisko, które w przyszłości zastąpi lotnisko Chopina, jeżeli chodzi o lotnisko krajowe. Natomiast lotnisko w Modlinie będzie przygotowane dla ruchu niskokosztowego. Z lotniskiem w Radomiu będziemy starali się go uratować. Co tu mogę więcej powiedzieć? Jest to lotnisko, tak jak wspomniałem, z którego nikt nie chce latać, ale mam nadzieję, że znajdziemy w końcu, przygotujemy taką ofertę, że i do tego lotniska zachęcimy operatorów. Generalnie ruch lotniczy na świecie według wszystkich dostępnych prognoz wzrasta. Musimy być przygotowani na to, żeby móc go zaabsorbować. Niestety nasi poprzednicy, gdyby podjęli decyzję, a w zasadzie nie podejmowali decyzji o zablokowaniu rozwoju czy dokończenia modernizacji lotniska Chopina w 2018 i 2019 roku, dzisiaj na lotnisku Chopina mielibyśmy przepustowość rzędu 26 milionów pasażerów za znacznie mniejsze pieniądze i moglibyśmy spokojnie patrzeć, bo takie były wtedy plany, moglibyśmy spokojnie patrzeć na budowę nowego lotniska centralnego. Dzisiaj musimy zrobić jedno i drugie. Czyli żeby lot mógł się rozwinąć, żeby mógł gdzieś postawić samoloty, żeby móc zbudować siatkę, musi mieć gdzie się rozwinąć. To jest jedno z największych zaniedbań naszych poprzedników. Ja bym powiedział, że to jest po prostu bardzo duży błąd, który dzisiaj się na nas mści, ale my musimy to rozwiązanie zrobić. Rozwiązania, inwestowanie, bo tu było pytanie jeszcze w lotnisko Chopina,
rozwój, czy modernizacja, czy dokończenie modernizacji tej infrastruktury będzie przygotowana na poziomie niskokosztowym, czyli również takim, które będzie mogło być wykorzystane w przyszłości do przeniesienia na inne lotniska w momencie, kiedy nie będzie musiało spełniać tej funkcji na lotnisku Chopina. Kolejne pytanie, bardzo proszę. Dzień dobry, Jakub Rybski, RMF FM. Mam takie 3 szybkie pytania. Po pierwsze, jaki jest dokładny przewidziany termin na tą inwestycję o rozbudowie autostrady A2, do kiedy ta autostrada zostanie poszerzona o ten 3. i 4. pas? Po drugie, jeśli chodzi o lotnisko w Baranowie, jaka to będzie przepustowość, jaka dokładna będzie komunikacja z tym lotniskiem? Jeżeli chodzi o autostradę A2, przygotowujemy przetarg, który zostanie ogłoszony w przyszłym roku i prace będą zakończone do czasu uruchomienia nowego lotniska. Ja chcę, żeby te prace zakończyły się jak najwcześniej, nawet w roku 2031. Jeżeli chodzi o lotnisko w Baranowie, prace budowlane będą zakończone w 2031 roku. Pozostały czas będzie poświęcony oczywiście na procesy certyfikacyjne i przygotowanie tego lotniska na przyjęcie ruchu, czy przejęcie ruchu z lotniska Chopina. Natomiast możliwości dojazdowe to w tej chwili dojazd koleją dużych prędkości, ale również po linii kolei dużych prędkości, dojazd zmodernizowaną autostradą, ale rozważane jest również dociągnięcie do lotniska w Baranowie, to jest na etapie analiz, dociągnięcie warszawskiej kolei dojazdowej z Grodziska. Proszę bardzo, pan redaktor. Krzysztof Śmietana, Dziennik Gazeta Prawna. Tu padła zapowiedź, że ruch komercyjny zostanie przeniesiony z Okęcia do Baranowa w 2032. Tymczasem prezes PPL-u mówił, że rozbudowa Okęcia zamortyzuje się w 34 lub 35. Wydaje się, że tu jest jakaś pewna sprzeczność. I jeszcze drugie pytanie, bo to mówił premier, że do Gdańska też będzie tak przyspieszona podróż do 100 minut, czyli co będzie budowana też linia CMK Północ i kiedy ewentualnie mogłaby powstać. Myślę, że tutaj nie ma absolutnie żadnej sprzeczności. Ja z panem prezesem Andrzejem Ilkowem jestem w ciągłym kontakcie i wiem, że ta koncepcja modernizacji lotniska Chopina ewoluuje na taką, która pochłonie jak najmniejsze koszty. Jednocześnie przedstawiane na konferencji prasowej chyba 2 miesiące temu to rozwiązanie pomostowe było oszacowane bez zysków spółek córek, które działają na tym lotnisku, czyli to było takie dosyć zgrubne oszacowanie. My spodziewamy się, że przy tych założeniach, które w tej chwili są na stole, w 2032 roku, a może w 2031 ta inwestycja będzie zamortyzowana, bo chcemy ją zrobić tymczasowo, czyli chcemy dać możliwość rozwoju tylko rozwoju liniom lotniczym, tak żeby mogły zaabsorbować rosnący ruch pasażerski. Z szacunków, które mi przekazano, wynika, że gdybyśmy zaniechali inwestycji teraz w lotnisko Chopina, stracilibyśmy na Mazowszu do 2032 roku 42 miliony pasażerów. To jest strata, na którą nie możemy sobie pozwolić, a jednocześnie to jest miara zaniedbań naszych poprzedników. Gdyby oni to zrobili w 2019 roku, a projekt i koncepcja była już wtedy gotowa, nie mielibyśmy dzisiaj tego problemu. To jest właśnie ten element braku perspektywicznego planowania. Jeśli chodzi o nowe połączenie z Warszawy do Gdańska w ramach tak zwanej CMK Północ, to obecnie jesteśmy na etapie prac studialnych, czyli najbardziej zaawansowane są prace już projektowe dotyczące Y i tunelu dużych prędkości pod Łodzią, a te prace studialne zakładają nową linię w relacji do Gdańska i czas przejazdu 100 minut, 45 minut mniej niż obecnie najszybsze pociągi w tej relacji jadące istniejącą trasą przez Iławę i z tej trasy już, mówiąc kolokwialnie, więcej nie wyciśniemy, nie uzyskamy już tutaj dodatkowych efektów, stąd analiza tego połączenia, które na trasie z Warszawy do Gdańska włączałoby
w sieć komunikacyjną, kolejową w poważny sposób Płock, Grudziądz i oczywiście też w bliskiej odległości przez Włocławek do aglomeracji toruńsko-bydgoskiej. Tu jest horyzont 2040. Kolejne pytanie, Polsat News, bardzo proszę. Agnieszka Kuzyk, Polsat News. Ja chciałabym poprosić panów ministrów o odniesienie się do komentarzy, które się w trakcie tej konferencji pojawiały na portalu X ze strony pana Marcina Chorały. Między innymi kilka przytoczę, że jeśli chodzi o projekt Y w prędkości 300-320 km na godzinę, to musi oznaczać wycięcie możliwości dobrej obsługi średnich miast, takich jak Kalisz czy Sieradz. Ale też odnosi się tutaj pan Marcin Chorała do słów premiera Tuska, który mówi, że CPK w 2032 jednoczesna rozbudowa Okęcia i Modlina to jest zupełnie ze sobą sprzeczne. Odnosi się też do słów pana ministra Klimczaka o tym, że dla CPK trzeba wygenerować dodatkowy ruch i dlatego będzie rozbudowywany Modlin. I też do pana ministra Laska, który pisze między innymi o tym, że pan minister atakuje poprzedni rząd za opóźnienie decyzji lokalizacyjnej. Odważne słowa w ustach kogoś, kto 90 dni donosi mapkę do urzędu. Takie między innymi komentarze, a jest ich znacznie więcej na koncie pana Marcina Chorały. Bardzo bym prosiła. Dziękuję. Panie redaktor, to ja się już krótko odniosę do tej kwestii obsługi mniejszych miejscowości po drodze. Tutaj nie ma żadnej sprzeczności. Pociąg najszybszy może jechać z prędkością 300-320 km na godzinę i połączyć i zatrzymywać się, wyjechać z Warszawy, zatrzymać się w Łodzi, a następnie we Wrocławiu. I takie same pociągi mogą jechać także z niższą prędkością i zatrzymać się w miejscowościach i stacjach po drodze. To jest tutaj, nie wymyślamy niczego nowego. Takie systemy funkcjonują w krajach europejskich, we Francji, w Niemczech, we Włoszech. System połączeń nie zakłada, że wszystkie pociągi zatrzymują się zawsze w tych samych miejscach. Model obsługi zakłada, że część najszybszych pociągów po prostu obsługuje aglomerację, a część pociągów, które mają dłuższy czas przejazdu, obsługuje także inne miejscowości po drodze. Ja bym tutaj dodał, że realizowany za czasów pana ministra Chorały projekt kolejowy zakładał, że przyspieszenie czy czas przejazdu z Poznania do Warszawy po wydaniu 50 miliardów złotych będzie zaledwie 15 minut krótszy niż po istniejącej dzisiaj linii z Poznania przez Kutno do Warszawy. W związku z czym ten zysk był naprawdę niewielki. My rzeczywiście przyspieszyliśmy tą kolej tak, żeby skrócić czasu przejazdu. Tylko w ten sposób można realizować taki projekt. Jeżeli chodzi o słowa pana ministra Chorały dotyczące decyzji lokalizacyjnej. No gdyby był przygotowany za jego czasu dobrze wniosek, to decyzja lokalizacyjna byłaby już na koniec lipca 2023 roku. Miała być już wydana decyzja lokalizacyjna. W momencie, kiedy objąłem tą funkcję, to wszystko było jeszcze w proszku. W związku z czym my rzeczywiście naprawiamy błędy i zaniedbania naszych poprzedników. Chciałbym, żeby pan minister Chorała również odniósł się do tego, dlaczego nie informował społeczeństwa o opóźnieniach w projektach terminalu części lotniskowej w czasie, kiedy mówił nam o tym, że w 2028 roku z tego lotniska będą latały pierwsze samoloty. A wszystkie te główne projekty były opóźnione już za czasów pełnienia przez niego funkcji pełnomocnika. Tak, podtrzymuję swoje zdanie. Trzeba wygenerować nowy ruch lotniczy i kolejowy, żeby te inwestycje miały sens. Przed chwilą padło pytanie o Radom. Tam też budowano bez zastanawiania się dla kogo. Jeżeli pan poseł Chorała myśli, że kilkadziesiąt milionów osób po wybudowaniu lotniska czy kolei wpadnie na pomysł, że tak będziemy teraz latać i jeździć, to tak się nie stanie. Trzeba to robić etapami, budować
i generować nowy ruch lotniczy, zachęcać ludzi do podróżowania kolejami, tak żeby ta infrastruktura, która zostanie wybudowana, miała swojego klienta, czyli pasażera. Pan poseł Horała miał swój czas, miał pole do popisu, teraz lepiej, żeby nie przeszkadzał. Jeśli mógłbym tylko uzupełnić, ja zacytuję pana posła Horałę z momentu otwarcia lotniska w Radomiu. Powiedział, że jest to przedsmak tego, czym będzie lotnisko w Baranowie. No, my pracujemy nad tym, żeby absolutnie tak się nie stało. Prosimy o kolejne pytanie, pan redaktor. To jeszcze raz skorzystam. Chciałem się dopytać o autostradę A50, bo ona też miała być budowana jako obwodnica, ale też docierać do lotniska w Baranowie. A drugie pytanie jeszcze dotyczące tych 130 samolotów, więcej dla lotu niż lot ma dzisiaj. To co to miały być samoloty, skąd one by miały być brane, kto ma za nie zapłacić? To może ja zacznę od samolotów. Ja opieram się w tej chwili na strategii lotu, która została przedstawiona we wrześniu zeszłego roku. To jest strategia do 2028 roku, ale również z rozszerzeniem do 30, jeśli mnie pamięć nie myli, do 35 roku. I na podstawie analiz, które zostały wtedy przeprowadzone, również przy udziale renomowanej firmy doradczej, która z lotem pracuje. Wtedy założono, że w 2032 roku, bo to jest ta perspektywa tego czasu, kiedy powinniśmy mówić o otwarciu nowego lotniska w Baranowie, lot będzie miał 135 samolotów, z czego 29, tu się wcześniej pomyliłem, 29 szerokokadłubowych. Dzisiaj ma 15 samolotów szerokokadłubowych. Wiemy wszyscy, że na tym rynku, jeżeli chodzi o samoloty szerokokadłubowe, jest olbrzymi problem. Znacznie łatwiej znaleźć samoloty średniego zasięgu i samoloty regionalne. Tutaj jest otwarty przetarg w tej chwili na zakup samolotów regionalnych w locie. Prowadzone są prace na pozyskanie, czy działania na pozyskanie floty samolotów średnich. Natomiast jeżeli chodzi o samoloty z szerokim kadłubem, jest to oczywiście dzisiaj olbrzymi problem, ale nie tylko my go mamy. Boeing ma swoje problemy, firma Airbus ma również problemy z silnikami. Miejmy nadzieję, że pozyskanie tych 14 dodatkowych samolotów do 2032 roku będzie realne. Ja współpracuję z prezesem lotu od dłuższego czasu. Prowadzimy regularne dyskusje, spotkania w zakresie tego, jak zapewnić dla lotu tą pozycję linii głównej z tego lotniska, żeby nie wydarzyło się to, o czym tak naprawdę mówili, znaczy do czego dążyli, może nieświadomie, nasi poprzednicy. Jeżeli linia lotnicza, która ma mieć dominującą pozycję na nowym lotnisku przesiadkowym, ma mniej slotów, mniej samolotów, żeby objąć mniej niż 50% slotów, to zostanie skanibalizowana. Jej ruch zostanie przejęty przez konkurencję i będzie jej bardzo trudno się przebić. My mamy konkurentów, jeżeli chodzi o lot w tej części Europy i chyba nie chcielibyśmy budować lotniska dla konkurentów lotu. Tak, rozbudowa infrastruktury drogowej jest niezbędna, natomiast my dzisiaj, dopóki nie skoncentrowaliśmy działań w Ministerstwie Infrastruktury, to znaczy nie zarządzamy także spółką CPK, nasi drogowcy nie byli w stanie podjąć wiążących decyzji do określonych rozwiązań. I to nawet nie chodzi o na przykład o aglomeracyjną obwodnicę Warszawy, która w moim przekonaniu jest niezbędna, ale także przebudowę istniejących węzłów, zjazdów do nowego lotniska. Więc dzisiaj, kiedy wszystkie te podmioty będą pod jedną jurysdykcją, będziemy mogli podejmować decyzje, w którym miejscu, jakiej jakości droga, czy to będzie klasy S, czy autostrada, czy przebudowujemy węzeł w Wiskitki, czy budujemy nowy, czy robimy nowe zjazdy, na przykład przy Bolimowie. Tych pytań było bardzo wiele, na które nikt nie potrafił odpowiedzieć, ponieważ oddzielono wielki projekt infrastrukturalny pod nazwą CPK od Ministerstwa Infrastruktury, a co za tym idzie od takich podmiotów jak
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która czekała na konkretne wytyczne. Dzisiaj z każdym dniem będziemy potrafili odpowiedzieć precyzyjnie na każde z pytań, o które zahaczył dzisiaj między innymi pan redaktor. Ja bym chciał tylko tutaj jeszcze uzupełnić, że w poprzednich latach w pewnym momencie prace nad nowym przebiegiem autostradowej obwodnicy Warszawy w zasadzie też zostały zatrzymane. Doszło do wielu protestów mieszkańców, które doprowadziły do tego, że decyzje tak naprawdę zostały wtedy wstrzymane. My dzisiaj musimy zrobić nowe otwarcie w tym zakresie również, czyli włączenia lotniska w sieć drogową i połączenia jej z najbardziej optymalnym przebiegiem autostradowej obwodnicy Warszawy. Nie, premier mówił o tym, że będzie 135 samolotów więcej niż obecnie. Nie. To jest, jak rozumiem, że to jest błąd. Nie, 135 w sumie, czyli to jest dwukrotnie większy lot, miałby dwukrotnie zwiększyć swoją flotę. Dzisiaj to jest 70 kilka samolotów. Przylatują kolejne samoloty 737 MAX ostatnio i chyba Embraery albo na dniach. W związku z tym no, dzieje się w locie. Miejmy nadzieję, że ten trend zostanie zachowany, a my będziemy współpracować tak jak współpracujemy z polskimi portami lotniczymi, tak jak współpracujemy z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, tak żeby ten projekt został prawidłowo zrealizowany i doprowadzony do zakończenia w 2032 roku, jeżeli mówimy o projekcie lotniskowym na te pierwsze, że tak powiem, rok otwarcia. Prosimy, kolejne pytanie. Tak, to jeszcze TVP Info. raz Jonasz Jasnarzewski, TVP Info. Ja jeszcze chciałem zapytać o firmę Vinci, którą poprzedni rząd wybrał jako inwestora strategicznego, prywatnego do budowy CPK. Czy jakby ta firma dalej jest w grze, czy te ustalenia są aktualne? No bo zdaje się, że jednym z warunków tej firmy, inwestycji przez tę firmę było nierozbudowywanie, właśnie nieinwestowanie już w Okęcie. Do tego czytamy wczoraj czy dzisiaj, że Viktor Orban z tą firmą dogaduje się na budowę hubu w Budapeszcie, więc czy udział firmy Vinci jest aktualny? To jest dosyć ciekawe pytanie i nawiązanie również do tej wczorajszej informacji, bo z tego co wiemy, Węgry chyba nie mają swojej linii hubowej, w związku z tym robienie hubu bez linii lotniczej jest dosyć ryzykownym i egzotycznym pomysłem. Być może będzie pan premier Orban chciał tam ściągnąć jakąś inną linię lotniczą zagraniczną. Nie będę tego ciągnął dalej. Jeżeli chodzi o wspomnianą przez pana firmę, oczekujemy w tej chwili na taką ostateczną opinię prokuratorii generalnej o tym wstępnym porozumieniu. To nie była umowa, to było wstępne porozumienie i rzeczywiście znajdowały się tam zapisy dość ryzykowne, o tyle mogę dzisiaj powiedzieć, z punktu widzenia zarówno ryzyk dla polskiego państwa, jak i rozwiązań prawnych. Ale w momencie, kiedy uzyskamy tą opinię, będziemy informowali o dalszych naszych działaniach w tym zakresie. Prosimy jeszcze o szansę na pytanie tej redakcji, która jeszcze nie zadawała pytania. Czy są tacy państwo, którzy chcieliby zadać pierwsze pytanie? Bardzo proszę. Nie ma? To w takim razie pan redaktor, proszę. Jeszcze raz Cezary Jaszczyk, TOK FM. Ja mam pytanie, które z dotychczasowych szprych ogłaszanych w ramach poprzedniego właśnie CPK na pewno nie znajdą się w tym? Czy jest w ogóle taka... To dotyczy nie szprych jako całości, ponieważ podkreślmy to raz jeszcze, szprychy składały się w większości przypadków z linii nowych, z nowych odcinków i linii istniejących w powiązaniu. Właściwie te elementy całkowicie nowe, o których mówimy na długie odcinki, to jest Y i CMK Północ. Takie odcinki o długości 300 km, nawet nieco ponad 300 km. Jeśli chodzi o część pierwotnych pomysłów, które znalazły się w łącznej puli 2000 km linii kolejowych, to dzisiaj, to też warto to podkreślić, część z nich nie weszła nawet w etap studyjny. Także dzisiaj jeszcze nie chcemy rozstrzygać definitywnie
czy coś nie będzie realizowane albo czy coś będzie modyfikowane, bo jesteśmy na etapie analiz na tych elementach, które traktujemy jako priorytetowe i faktycznie te najbardziej zaawansowane prace już projektowe są na elementach kluczowych, a część jest na etapie dopiero studialnym i będziemy podejmować decyzje co do tych linii, gdy zapoznamy się z wynikami tych studiów. Zmierzamy powoli do końca, szanowni państwo. Jeszcze pytanie Gazety Wyborczej. Bardzo proszę, panie redaktorze. Już ostatnie chciałem spytać w takim razie, kiedy zaczną się prace budowlane, właściwie prace budowlane w Baranowie przy lotnisku, bo też w tej sprawie były rozbieżne informacje. Jaki jest harmonogram przetargów, przygotowań? Dokumentacja przetargowa na terminal ma być przygotowana w grudniu przyszłego roku. Taki jest harmonogram najbardziej uaktualniony, uwzględniający również zmiany w tym projekcie. Natomiast oczekujemy, że pozwolenie na budowę będzie wydane również na początku roku 2026 i wtedy rozpoczną się prace budowlane nad częścią terminalową, ale wcześniej rozpoczną się też już prace na terenie lotniska, takie prace przygotowawcze, które nam usprawnią realizację tej inwestycji.